tego, że uwielbia oglądać kasety z walkami starych mistrzów, jak twierdzi. Kiedyś to byli prawdziwi mistrzowie, ich naprawdę kochano, podziwiano, wybaczano im nawet niegodne uczynki. Natomiast mnie, mówi o sobie Mike Tyson, nikt niczego nie wybacza, wszyscy mnie nienawidzą. I zresztą podkreśla to przy każdej okazji, rozmawiając z dziennikarzami. Zresztą upust swojej no, dosyć złożonej psychice dał podczas przedostatniej konferencji, która odbyła się kilka tygodni temu w Los Angeles. Nie dość, że spóźnił się na tą konferencję kilka godzin, to jeszcze później, gdy już Gołoty nie było, skoczył na stół, obnażył się do połowy i wykrzykiwał do dziennikarzy, że ich wszystkich zabije. Jeżeli myślą, że to jest żart, to lepiej niech nie stają mu na drodze, gdy będzie naprawdę zły, tak jak jest w tej chwili. Zresztą Tyson od lat, od momentu, gdy po raz pierwszy wyszedł z więzienia, po słynnym procesie, kiedy został przez sędzinę Patrycję Guilford skazany na 6 lat za usiłowanie gwałtu, za kandydatce do tytułu Miss Ameryki, wyszedł wprawdzie znacznie wcześniej za dobre sprawowanie, ale jak twierdzi, stracił wtedy wiarę w ludzi, stracił wiarę w sprawiedliwość i za każdym krokiem powtarza, że właściwie nie rozumie, dlaczego dalej żyje. Pakowałem się w życiu w tyle niebezpiecznych spraw i to jest absolutny przypadek, że ja dalej żyję, ale kiedyś nadejdzie taki moment, że ktoś mnie zabije albo ja kogoś zabiję. Dodał jeszcze dosyć istotne zdanie, mówiąc, że kiedyś strach był jego przyjacielem, to znaczy strach był czymś takim, który go motywował bardzo do walki, pomagał mu się skoncentrować, natomiast teraz strach jest jego największym wrogiem i to widać w ostatnich walkach Mike'a Tysona. Wystarczy prześledzić jego pojedynek z Rollinem Norrisem, kiedy uderzył po gongu. Walkę wprawdzie uznano za walkę nieodbytą, no contest, ale od tego czasu Mike Tyson raczej niemile jest widziany w stanie Nevada, a więc w Las Vegas, tam gdzie teoretycznie mógłby zarabiać największe pieniądze. Niechętnie widzą go też w Nowym Jorku. Właściwie walka z Andrzejem Gołotą miała się odbyć początkowo, sądzono w Hongkongu, ale później zgłosiła się Komisja Stanowa ze stanu Michigan, która zgodziła się dać licencję bokserską Tysonowi i tak ten pojedynek odbywa się właśnie w Detroit, a nie w Hongkongu jak pierwotnie planowano. Jeszcze kilka minut, bodaj 3 minuty do wyjścia obu pięściarzy do ringu. Tak, dokładnie 3 minuty. A ja rozglądam się po hali, jednak proszę Państwa, sprawdza się ten czarny scenariusz, że sporo miejsc będzie wolnych, ale pamiętajmy, ta hala liczy 20, tu może wejść 20 000 osób. Jeżeli przyszło na ten pojedynek powiedzmy 15 000, to i tak jest bardzo dużo. Pamiętajmy, że nie jest to pojedynek, którego stawką są tytuły mistrzowskie. Walka 10-rundowa. Liczono tutaj, że zła sława obu pięściarzy, Mike'a Tysona i Andrzeja Gołoty, przyciągnie widzów do hali w Detroit, ale z drugiej strony obydwaj zachowywali się wyjątkowo grzecznie podczas konferencji, na co zwrócił uwagę felietonista miejscowej gazety, który wprost wykpił organizatorów, pytając, dlaczego starają się, aby Mike Tyson i Andrzej Gołota zachowywali się możliwie jak najgrzeczniej podczas spotkań z dziennikarzami, jeżeli reklamują tą walkę jako pojedynek potworów, jako pojedynek brutali i tym starają się przyciągnąć jak najwięcej widzów. No kto wie, może miał trochę racji, ale z drugiej strony być może obaj pokazali po prostu ludzkie oblicze. Wciąż po ringu przechadza się Dan Guzen z America Present, ale już Jimmy Lennon Jr. ma głos i zapowiada wyjście do ringu obu pięściarzy. A więc najpierw Andrzej Gołota. Zapewne słyszą Państwo, część sali bije brawa, część wyraża swoją dezaprobatę. Powiewają polskie flagi. Myślę, że jest tu kilka tysięcy polskich kibiców. Jak mówi Andrzej Gołota, wielu jego kolegów wykupiło autokary. Przyjechali tutaj dużymi grupami. Sporo kibiców przyleciało też z Polski. No trudno powiedzieć, ilu jest Polaków w tej chwili na hali. Za chwilę zobaczymy Gołotę, a tu
Zaraz tą drogą powinien iść Andrzej Gołota, a wraz z nim jego nowy trener Alcerto, Ziggy Rozalski, Cody Malins, Dany Milano. Oni będą stali w narożniku polskiego pięściarza. A później do ringu wyjdzie bestia, czyli Mike Tyson. Odgrażał się, że wyśle Andrzeja Gołotę do Polski w czarnych workach. Tak krzyczał, w czarnym worku, tak krzyczał na konferencjach prasowych. Ale jak później sam przyznał, to był tylko taki formalny zabieg. To oficjalne ważenie zawodników. Andrzej Gołota wczoraj w hali Palace ważył 240 funtów. Przeliczając na kilogramy dokładnie 108 kg 863 gramy. Mike Tyson 222 funty, czyli 100 kg 699 gram. Jest już w ringu, Państwo tego nie widzą, sędzia ringowy Frank Garza. My oglądamy Mike'a Tysona na wadze. Znacznie niższy od Polaka. Andrzej Gołota 193 cm wzrostu, Mike Tyson 180, choć wygląda na mniejszego i drobniejszego. Nie wygląda na te swoje 100 kg, wygląda na znacznie niższego. Tak jakby miał 170-176 cm wzrostu, nie więcej. W jego narożniku będą stać Tommy Brooks, Jay Bright, Stacey McKinley i Catman, a więc ten, który ewentualnie będzie dbał o to, aby usunąć możliwie najszybciej skutki kontuzji, Jay Bright. Mówiłem o regułach, reguły obowiązujące w stanie Michigana, więc będzie można liczyć na stojąco. 3 knockdowny automatycznie przerywają pojedynek, natomiast gong ratuje zawodnika przed liczeniem tylko w ostatniej 12 rundzie. Jest na środku ringu Thomas Hearns. Już miał zaczynać swoje wystąpienie Jimmy Lennon Jr., ale widocznie dostał wiadomość, że to jeszcze wszystko trochę potrwa, że trzeba poczekać na zawodników. Jest szef firmy Fight Nights, Bill Kozerski, promotor Michaela Murera, a to Mariola Gołot, żona Andrzeja Gołoty, która powiedziała przed tym pojedynkiem, że każdą walkę swego męża przeżywa tak samo, że jest to dla niej potworne przeżycie, potworny wysiłek psychiczny, ale teraz jest jakoś dziwnie pewna, ma jakieś przeczucie, że Andrzej Gołota ten pojedynek wygra. To samo zresztą mówił Ziggy Rozalski, gdy z nim dziś rozmawiałem. Twierdził, że przed walkami z Lennoxem Lewisem, czy przed walką z Michaelem Grantem, Magic Johnson, czy przed walką z Michaelem Grantem bał się tych pojedynków, wiedział, że obydwaj są potężnymi mężczyznami, blisko 2 metry wzrostu, bardzo silni fizycznie, że Andrzej Gołota niespecjalnie lubi walczyć z takimi olbrzymami, zdecydowanie lubi walczyć z mniejszymi od siebie zawodnikami. No ale Mike Tyson jest jedynym zawodnikiem w swoim rodzaju. To, że mierzy 180 cm czy mniej, nie ma to większego znaczenia. Przekonało się o tym wielu wybitnych pięściarzy, których nokautował błyskawicznie i w sposób bezlitosny. Tyson zaczynał zawodową karierę w 1985 roku, Andrzej Gołota znacznie później, po wyjeździe z Polski w 1992 roku. Ci, którzy go dobrze znają, mówią, że bardzo ważny jest, jak będzie zachowywał się przed walką. No na pewno nie jest tak spięty jak przed pojedynkiem z Lennoxem Lewisem. Wtedy wyszedł do ringu sparaliżowany. A teraz to, co mówiono już w studiu w Warszawie, że podczas rozgrzewki był uśmiechnięty. Zresztą wcześniej, zarówno podczas oficjalnego ważenia i konferencji prasowej, dowcipkował, żartował. Mówił, że oczywiście ten pojedynek jest ukoronowaniem jego marzeń, że z finansowego punktu widzenia jest to szczyt. Gołota to robi za tą walkę $3 miliony, takie są oficjalne dane, plus wpływy z pay-per-view. Ale powiedział, że to nie jest najważniejsze, choć prawda jest taka, że dla niego zawsze, jak sam mówi, liczyły się bardzo pieniądze. Ale w tym konkretnym pojedynku z Mike'iem Tysonem chce udowodnić sobie i wszystkim, że ta porażka, szybka porażka przez knockout z Lennoxem Lewisem kilka lat temu była po prostu przypadkowa. Mówi, że chce udowodnić wszystkim, że jest w stanie pokonać Mike'a Tysona. Kluczem do ewentualnego zwycięstwa Gołoty ma być jego postawa w pierwszych 2-3 starciach. Wiadomo, że Tyson zaatakuje najpierw ciosami prawdopodobnie na korpus, później wystrzeli lewym lub prawym sierpowym na górę.
i tego szczególnie musiał bać się Andrzej Gołota. Nie powinien się cofnąć, nie powinien dać się zepchnąć do lin, tylko ewentualnie trzymać ciosami prostymi na dystans Gołotę Tysona, czy też ewentualnie, jak to zrobił w 2 walkach z Tysonem, Evander Holyfield, samemu go zaatakować, wykorzystać przewagę siły fizycznej, przewagę warunków fizycznych. Jest już Gołota w ringu, obok niego szef firmy My Event, Gary Shaw. Już wszyscy ludzie w Khali Palace stoją, właściwie oprócz dziennikarzy, którzy siedzą przy swych stanowiskach, nikt nie siedzi. I Mike Tyson. Miał 19 lat, gdy rozpoczął zawodową karierę. Nie dane mu było wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich w 1984 roku. Andrzej Gołota startował w Igrzyskach w Seulu, zdobył tam brązowy medal w kategorii ciężkiej. Tyson nie startował, ale później odbił to sobie wszystko z nawiązką podczas kariery zawodowej. Frank Garza, 48-letni sędzia z Detroit, mówi, że będzie pobłażliwy w stosunku do zawodników. Dano mu kasety z poprzednimi walkami Mike'a Tysona i Andrzeja Gołoty, aby wyczulić go na ich faule. On powiedział, specjalnie nie oglądałem po to, aby się do nich nie uprzedzać. Pozwolę im na wiele, ale będę zdecydowany. Nie chciałbym być w tej walce pierwszoplanową postacią. Chciałbym, żeby po tym pojedynku nikt o mnie nie pamiętał, bo wtedy będzie to oznaczać, że byłem dobrym sędzią. Mówiłem już o jego garze. $350 za walkę. Śmieszna suma. A tu przy Mike'u Tysonie Zab Judah, jego bliski przyjaciel z Brooklyn. W ringu robi się gęsto, już sporo osób, już tam dochodzi do takich przepychanek. Ktoś tam ruszył w kierunku Ziggy Rozalskiego, ale to jedynie chwila i już za chwilę zobaczymy w ringu Mike'a Tysona. Już jest Mike Tyson w ringu. Jest przy nim ten właśnie siwy pan, to Jay Bright. Oni, Tommy Brooks, rządzą w narożniku Mike'a Tysona. Choć jak sami twierdzą, Tyson jest na tyle doświadczonym pięściarzem, że sam znajduje rozwiązania, nie potrzebuje tu szczególnie jakichś podpowiedzi. Generalnie mówi się, że w karierze Mike'a Tysona najważniejszym trenerem był Kevin Rooney. No ale rozstali się niezbyt przyjaźnie. Tyson musiał mu zapłacić 5-milionowe odszkodowanie. A tak w ogóle pierwszym trenerem Mike'a Tysona był Teddy Atlas, dziś komentator telewizyjny jednej ze stacji amerykańskich. To właśnie Teddy Atlas, który zobaczył Tysona po raz pierwszy, gdy miał 12 lat, mówił o nim, że w tym człowieku jest jakaś destrukcyjna siła, że przyjdzie taki moment, że Mike Tyson dokona jakby samozniszczenia. No i już wiele słów Teddy Atlasa było proroczych. 2 pobyty w więzieniu, burzliwe życie osobiste. No ale to na razie jest najmniej ważne. W tej chwili najbardziej istotne jest to, jak obaj zachowają się w ringu. To reguła, o których mówiłem wcześniej. 10-punktowy system. Nie ma, jest liczenie na stojąco. 3 knockdowny przerywają walkę. Tylko lekarz i sędzia może przerwać pojedynek. I tylko w ostatniej rundzie gong chroni przed liczeniem zawodników. Reguły stanu Michigan. No zobaczymy, bo z reguły w walkach takich fighterów knockdownów jest sporo. Za chwilę mistrz ceremonii, gasną światła. W świetle Jupiterów Jimmy Lennon Jr. Dolicza sponsorów, o których mówiłem wcześniej: America Present, Fight Nights, Palace, no i oczywiście Kearns Entertainment. Powinna być wspaniała atmosfera podczas tego pojedynku.
Pani Rosemary Grable, Bernie Tischut i Brett Wright. Sędziowie punktowi tego pojedynku. Frank Garza, 48-letni sędzia z Detroit, który będzie prowadził ten pojedynek w ring. Mówiono wcześniej, że może Millsley, może Neumann, może kto inny ze znanych sędziów ringowych. Padło ostatecznie na Franka Garzę, który jest bliskim znajomym Thomasa Hearnsa. Może dlatego. Człowiek z Detroit organizuje, człowiek z Detroit sędziuje walkę wieczoru w ring. I znów zapaliły się wszystkie światła. Andrzej Gołota wygląda na spokojnego. 36 zwycięstw, 4 porażki, 29 wygranych przed czasem, ale jak mówi jego trener Alcerto, właściwie przegrał tylko raz tak naprawdę. Przegrał z Lennoxem Lewisem. Dwóch porażek przez dyskwalifikację z Riddickiem Bowe, porażki z Michaelem Grantem. Nie uważam za normalne porażki, on te walki po prostu oddał. I tak faktycznie było. Przecież zarówno pierwszy pojedynek, jak i drugi z Riddickiem Bowe wygrywał wyraźnie. Wygrywał też wyraźnie walkę z Michaelem Grantem. Ale później na pytanie po jednym z ciosów Granta, czy chce kontynuować pojedynek, odpowiedział nie. Jak stwierdził i powtarzał to później wielokrotnie, sądził, że przegrywał ten pojedynek na punkt. Ale zarówno ówczesny jego trener Roger Bloodworth, ani stojący w ringu Ziggy Rozalski nie byli w stanie przekonać go, że ten pojedynek wygrywał zdecydowanie u wszystkich sędziów. 48 zwycięstw, 3 porażki, 1 walka no contest Mike'a Tysona. 3 porażki to jednak historyczna, jeszcze bardzo dawno temu, w 90 roku w Tokio z Busterem Douglasem, a później 2 porażki z Evanderem Holyfieldem i ta walka no contest z Orlinem Norrisem. Za chwilę rozpocznie się walka zakontraktowana na 10 rund. Mike Tyson dostanie za ten pojedynek od 10 do 15 milionów dolarów. Nie podano dokładnej sumy oraz część wpływów z pay-per-view. Wciąż jest najlepiej zarabiającym bokserem zawodowym na świecie. Zarobił ponad 200 milionów w ciągu swojej kariery. Jedni mówią, że większość stracił, jedni mówią, że wciąż jest ustawiony do końca życia. Zaraz wyjdą, staną naprzeciwko siebie. Frank Garza wypowie do nich kilka sakramentalnych słów, aby walczyli czysto, a później się zacznie. Prawdopodobnie już od pierwszych sekund zacznie się wielka wojna. Totalny atak Mike'a Tysona. Czy Andrzej Gołota to wytrzyma? Już niedługo się o tym przekonamy. Zaprasza Frank Garza na środek Andrzeja Gołotę i Mike'a Tysona. Gołota stoi spokojnie, przy nim Alcerto, natomiast Tyson krąży w ring. Już podszedł jako pierwszy do Garza. Jest przy nim Andrzej Gołota. Jeden i drugi patrzy w dół. Gołota spojrzał teraz złowrogo na Tysona. Tyson też patrzy w bok. Pamiętam, jak przegrał taki pojedynek wzrokowy w Las Vegas w drugim pojedynku z Evanderem Holyfieldem, a później stało się to, co uważa się za najbardziej haniebny czyn w dziejach amerykańskiego sportu. Odgryzł kawałek ucha Evanderowi Holyfieldowi. Mike Tyson jeszcze szepnął coś do ucha Tysonowi, jego przyjaciel i trener Stacy McKinley. Frank Garza jeszcze cofa do narożnika Andrzeja Gołotę. I za chwilę gong rozpoczynający pierwsze starcie. Jeszcze kilkanaście lat temu, gdy pytałem Gołotę, gdy już Gołota był wicemistrzem świata juniorów, a Tyson mistrzem świata zawodowców, pytałem o walkę z Tysonem i to niemożliwe. Nigdy nie będę z nim walczył. Zaczął Tyson, już próbował uderzyć lewym sierpowym, ale Gołota spokojny. Na razie spokojnie, musi podnieść trochę prawą rękę. Nie może jej opuszczać zbyt nisko, bo na to tylko czeka Mike Tyson. I teraz uderzył Tyson prawym sierpowym, bardzo nisko schodzi w dół, to jest jego styl. Tak, musi przetrzymać, szepnąć Tyson. Obydwaj zapowiadali, że będą walczyć czysto, że nie będą faulować. Jak na razie walczą czysto, ale to dopiero pierwsze sekundy walki.
Próbuje trzymać lewym prostym. Andrzej Gołota jeszcze nie wprowadził ciosu prawą ręką. I nisko trzyma prawą rękę. Musi szalenie uważać na akcję Mike'a Tysona, który potrafi błyskawicznie zmieniać pozycję w ring. Potrafi się przemieszczać bardzo szybko. To jest jego największą zaletą. Do tego ten nokautujący cios. Prawy podbródkowy Gołoty. Teraz blokuje akcję Tysona. Dużo o tym mówił Alcert. Mówił o faulach Tysona, o tym jak ich unikać, jak sobie z nimi radzić. I teraz dobra akcja Andrzeja Gołoty. Zaczął lewym prostym, uderzył prawym. Jeszcze 1,5 minuty pierwszej rundy. Szalenie ważnej rundy ze względu psychologiczny. Świetny prawy prosty Gołot. Ustawia lewym i teraz prawy. Walczy na dystans. I kolejny lewy prosty. Jeszcze jeden. I prawy. Ale nie jest jak na razie zbyt szybki Gołota. Chyba trafił Tyson. Teraz przestrzelił lewym sierpowym. Ale na to musi bardzo uważać polski pięściarz. Trochę się boję o to, że trzyma te ręce zbyt nisko. Atakuje ciosem na korpus Mike Tyson. Ale też widać, że jest bardzo zdenerwowany, spięty. Myślałem, że będzie szybszy na początku tego pojedynku. Trafił prawym Tyson. Krótkim prawym sierpowym nad lewą ręką. Teraz przestrzelił na szczęście dla Gołoty. Niewiele brakowało, aby trafił lewym sierpowym. Już widzę poobcierane z prawej, z lewej strony łuki Goriowej. Gołoty trafił prawym. Tego, czego się bałem, proszę Państwa. Jednak to opuszczone lewe ręce. Teraz na pewno Tyson zaatakuje. Kilka sekund do końca rundy. Nie zdąży tutaj Tyson nic zrobić w tej walce. Rozcięty już widzę lewy łuk brwiowy Andrzeja Gołoty. I koniec pierwszego starcia. A więc przegrana pierwsza runda. Zaczął dobrze, no ale nie może tak opuszczać rąk Andrzej Gołoty. No to, że Andrzej Gołota podniósł się po tym prawym Mike'a Tysona, świadczy o tym, że potwierdzają się określenia wszystkich specjalistów, którzy twierdzą, że twarda broda to jeden z większych atutów Polaków. Pamiętam, jak Franz Botha po takim ciosie już się nie podniósł. Druga runda, teraz szalenie istotna dla Gołoty. Tyson zaatakuje wściekle, na pewno będzie chciał w tej rundzie zakończyć walkę przed czasem. Wyżej te ręce musi podnieść Gołota, bo przegra przez knockout, proszę Państwa. Tak nie można walczyć z Mike'em Tysonem. Krwawi już lewy łuk brwiowy. Ale tam Dany Milano umiejętnie zajął się tą kontuzją w przerwie. Musi uspokoić walkę i nie wdawać się w wymianę ciosów po tym knockdownie z Mike'em Tysonem. Przetrzymał kilka pierwszych rund, ale boję się, bo Gołota jest wolny. Alcer to zapowiadał, że jest szybki jak nigdy. I znów niewiele brakowało, by ten prawy sierpowy doszedł celu. Zachwiał się po prawym sierpowym Tysona. Przyjmuje wymianę z Tysonem. To szaleństwo. Teraz taka akcja prawy na prawy. Ale wciąż jakby związane, jakby już zdawał sobie sprawę, że Tyson każdym kolejnym ciosem może zakończyć pojedynek. Warto pamiętać o obronie Andrzej Gołota. Aby poczekał, przytrzymał jeszcze kilka rund, a niekoniecznie teraz, w tym starciu, wdawał się w wymianę w półdystansie. To jest to przecież, na co czeka Tyson. Mówił o tym zarówno Tommy Brooks, jak i Jay Bright, nie tylko podczas konferencji prasowych, że do takich właśnie sytuacji będzie dążył Mike Tyson. Najpierw prawy na korpus, a później lewy sierpowy nad opuszczoną prawą ręką Gołoty. Jeszcze minuta do końca drugiej rundy. Trafił prawym Gołota. I teraz zbyt szerokie dwa ciosy. No nieładnie zachował się Tyson. Czyżby powoli tracił opanowanie.
Bardzo szybko, łatwo go wprowadzić z równowagi. Teraz chwila grozy, bo gdyby ten prawy doszedł celu, to mogło być już po walce. Michael Moorer, były mistrz świata kategorii ciężkiej, który twierdzi, że wielokrotnie widział w akcji zarówno Gołotę jak Mike'a Tysona. Nie dawał żadnych szans Polakowi. Z kolei Axel Schulz uważał, że jeżeli będzie walczył mądrze na dystans polski pięściarz, to ma szansę wygrać z Mike'em Tysonem. Ale to są tylko słowa. Gołota, gdy zapytano go przed walką o taktykę, powiedział: nie ma mowy o taktyce. Po pierwszych minutach walki dopiero coś można powiedzieć. Ale Alcer to długo o tym przed walką mówił. Twierdził, że Gołota musi walczyć na dystans. Koniec drugiej rundy. I znów wracamy na ring Kali Palace w Auburn Hills. To była bardzo niebezpieczna akcja. Na szczęście nie trafił czysto Mike Tyson. A teraz tam, proszę Państwa, dzieją się jakieś nieciekawe rzeczy w narożniku Andrzeja Gołoty, który wyraźnie nie może dojść do porozumienia, chyba poddaje się. Tak jest, bo widzę, że doszło do przepychanki zarówno z Alem Certo, jak i z drugim sekundantów. Popchnął też Franka Garcę. Gołota, który zrezygnował z tego pojedynku. No nie jestem w stanie z tego zrozumieć. Pycha ochraniacz na szczękę Al Certo Gołocie. Gołota mówi, że nie walczy dalej. Mało nie pobili się w narożniku. No jednak niestety potwierdziło się, proszę Państwa, to, co można było tylko przeczytać w najgorszym scenariuszu. Gołota, który przecież wcale nie musiał przegrać tego pojedynku. Nie wiadomo właściwie dlaczego. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Drugą rundę radził sobie znacznie lepiej niż w pierwszej. Natomiast zrezygnował z kontynuowania pojedynku. No niestety. To już raz się stało w walce z Michaelem Grant. Wcześniej zrezygnował praktycznie z walki z Riddickiem Bowe, wygrywając, uderzył poniżej pasa, przegrał przez dyskwalifikację. Teraz już uciekł z ringu Gołota. Lecą w jego kierunku, proszę Państwa, jakieś pudełka z popcornem. Prowadzi go kilka osób, tutaj przechodzi tuż za moimi plecami. Nie wytrzymał chyba psychicznie tego pojedynku, bał się, że może przegrać przez knockout. Sypie się popcorn. Widzą Państwo, co nam się zdarzyło. Chyba spadło coś na jego głowę. Chyba jeszcze no bardzo nieciekawa sytuacja na widowni, choć tu mówi się, że ochrona w Kali Palace jest znakomita. Ale cóż z tego. Tu zapewne nie będzie żadnych rozruchów. Do niczego złego w tej hali nie dojdzie. Bo to złe, co miało się stać, już się stało. Andrzej Gołota zrezygnował z kontynuowania walki i nie będzie udzielał wywiadu w ringu, nie będzie na pewno z nikim rozmawiał, nie dowiemy się, dlaczego to zrobił. Ale widzimy, że był kontuzjowany, że rozcięty lewy łuk brwiowy, rozcięta skóra pod lewym okiem. Ten potworny prawy w pierwszej rundzie, później kilka potężnych uderzeń Mike'a Tysona w drugim starciu. To przesądziło sprawę. A Mike Tyson już uspokojony. Choć w drugim starciu odniosłem wrażenie, że chwilami przeżywał chwilę zwątpienia. Widział, że koniec jest tak bliski, a mimo to nie mógł Gołoty znokautować. No wielka szkoda, że Gołota nie zdołał przetrzymać jeszcze 2, może 3 rund. Wtedy ta walka może wyglądałaby zupełnie inaczej, ale z drugiej strony, patrząc na to, jak w ringu zachowywał się polski pięściarz, te opuszczone ręce, brak dynamiki, brak szybkości, to niestety musiało się tak skończyć. No ale skończyło się chyba najgorzej, jak tylko mogło się skończyć. Zrezygnował z kontynuowania walki między drugą a trzecią rundą Andrzej Gołota. To chyba, no nie chcę tego przesądzać, on sam będzie podejmował decyzję, ale po takiej walce trudno mu będzie liczyć już na pojedynek, w którym będzie mógł zarobić wielkie pieniądze, w którym ktoś będzie chciał kupić pay-per-view na walkę z jego udziałem. A Mike Tyson prawdopodobnie już w przyszłym roku będzie walczył z Evanderem Holyfieldem, a później o wielkie pieniądze. Mówi się o sumie $50 milionów dla niego i dla Lennoxa Lewisa.
Ale aby tak się stało, muszą dojść do porozumienia dwie potężne stacje telewizyjne, Showtime i HBO. Jimmy Lennon Jr. ogłasza oficjalną decyzję. Przez techniczny knockout wygrywa Mike Tyson. My tylko widzieliśmy Mike'a Tysona, który wchodził do szatni. Don Guzen, szef firmy America Present, promującej Mike'a Tysona. Szczęśliwy, uśmiechnięty, on wie, że teraz droga do wielkich walk Tysona stoi otworem, że trzecia walka z Evanderem Holyfieldem, która jest bardzo prawdopodobna, przyniesie znów ogromne zyski, a jeśli dojdzie do walki z Lennoxem Lewisem, to będzie to po prostu deszcz dolarów nad ringiem. Ale my niestety nie mamy Państwu, jeśli chodzi o Andrzeja Gołotę, nic przyjemnego do powiedzenia. No niestety. Wiele osób wiązało z jego pojedynkiem i występem w Detroit ogromne nadzieje. Mówiło się, że jest w znakomitej formie. Ostatnie dane o zakładach, o notowaniach bookmacherów w Las Vegas świadczyły, że jest wielu ludzi, którzy stawia na polskiego pięściarza. W ankiecie rozpisanej w amerykańskiej prasie w ostatnich dniach notowania Andrzeja Gołoty gwałtownie rosły. Co więcej, wielu fachowców znających się na boksie twierdziło, że Gołota może pokonać Tysona. No trudno powiedzieć dlaczego tak twierdzili, ale to właśnie są te sytuacje. Nie widać było tego dokładnie, co działo się w narożniku, ale doszło tam do jakiegoś widocznie konfliktu. W pewnym momencie Gołota poinformował prawdopodobnie Alacerto i drugiego z trenerów, Dany Milano, że nie będzie dalej walczył. Tu jeszcze właściwie próbował walczyć z nim Alacerto, próbował wepchnąć mu ochraniarz do szczęki i wypchnąć go na środek ringu. Nie udało się. Gołota popchnął jeszcze Franka Garcę, sędziego ringowego, i zrezygnował z kontynuowania pojedynku. No trudno, chyba jednak, proszę Państwa, smutne zakończenia kariery przez Andrzeja Gołotę, choć osiągnął bardzo wiele jako pierwszy Polak w wadze ciężkiej. Walczył kilka lat temu o Mistrzostwo Świata z Lennoxem Lewisem, stoczył wspaniałe walki z Riddickiem Bowe. Wydawało się, że może stoczy równie piękną walkę jak z Riddickiem Bowe z Mike'em Tysonem. Tak się jednak nie stało. Ten potężny prawy, który rzucił go na deski w pierwszej rundzie, chyba przesądziło wszystkim. Chyba do świadomości Andrzeja Gołoty dotarło to, że może przegrać walkę przez ciężki knockout, a więc wolał się z tej walki wycofać. I to, proszę Państwa, na dziś wszystko. Żegna Państwa z Palace Auburn Hills Detroit Janusz Szpindera. Oddaję głos do studia w Warszawie. Rozczarowanie, zdegustowanie i pytanie. Dlaczego Andrzej Gołota tak rozwiązał tę walkę? No trudno w tym momencie odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie. Na pewno stan psychiczny. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę sytuację, jaka wydarzyła się w pierwszej rundzie. Andrzej trzymał bardzo mocny cios. Cios, który po prostu prawdopodobnie uświadomił mu, że jak trudne przed nim stoi zadanie i jak bardzo niebezpieczny jest w tej walce. Postąpił tak, jak widzieliśmy. Ja myślę, że to jest bardziej złożony trochę jeszcze problem, bo to oczywiście panowie mówiliście o samych bokserskich aspektach tego wszystkiego. Ja sądzę, że jest to człowiek, który podejmuje zobowiązania i których nie realizuje. Po prostu emocjonalnie. Ja nie mówię oczywiście o zobowiązaniach fiskalnych czy jakichkolwiek innych, ale jego chcieństwo, jego przekonanie, że może stanąć do jakiejś rzeczywistości jest o wiele większe niż powinno być. Po prostu nie realizuje tego, ponieważ w pewnym momencie przychodzi refleksja, strach i odchodzi. To jest typowa postawa taka dziecka, która chce oczywiście osiągnąć sukces i to jest zrozumiałe, nawet ma po temu warunki, nie jest najgłupsze, potrafi liczyć do 7, no ale kiedy tylko się pomyli przy pierwszym dodawaniu, właściwie mówi, a nie, to ja wychodzę i idę. Tak dorosły człowiek w wielu przypadkach nie powinien postępować, ale kiedy przemawia przeze mnie kibic, to przemawia przeze mnie chcieństwo i chciałbym, żeby on wygrał. Kiedy jednakże diagnoza ma być oparta na tym, co do tej pory oglądałem w jego wielu walkach, włącznie z wygranymi, to myślę sobie, że jest to człowiek nie z tej bajki, nie do tej bajki, czyli nie powinien być bokserem. Skoro nim został, przejdzie do historii z pewnością, ale z pewną niesławą. I szkoda, bo wydaje mi się, że jego i umiejętności, i warunki odpowiadały temu. Tyle, że warunki się nosi w sercu i w głowie, a nie na zewnątrz. To pierwsze odczucia, spostrzeżenia, refleksje. A teraz spróbujmy prześledzić to od samego